Kto odważy się na opór wobec wykonania mojego rozkazu, zostanie zastrzelony. Tymi słowami Bruno Miller zakończył wykład, w którym ogłosił zamknięcie najstarszej polskiej uczelni, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgromadzonych w sali profesorów nakazał zaś aresztować i wywieźć do obozu. Czym było Sonderaktion Krakau i jak wyglądały losy aresztowanych naukowców? Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Polska kultura w ogniu wojny. Nikt w Krakowie nie spodziewał się, jak bardzo brutalna i destrukcyjna względem polskiej nauki będzie niemiecka polityka. Niektórzy z pewnością uważali, choć niestety naiwnie, że uda odeprzeć się agresję i tym samym uratować niepodległość. Jeszcze inni pocieszali się faktem, że przecież ani zabory, ani I wojna światowa nie zagroziły poważnie funkcjonowaniu uniwersytetu, więc kolejny światowy konflikt nie powinien stanowić wyjątku. Tym niemniej przedstawiciele uniwersytetu podjęli pewne prewencyjne kroki na wypadek nie tylko wojny, ale również ewentualnej okupacji. Niestety naukowcy, podobnie jak przedstawiciele instytucji kultury i sztuki, nie otrzymali realnego wsparcia ze strony władz. We własnym zakresie zdecydowano się na ukrycie najważniejszych przedmiotów związanych z historią i dziedzictwem uczelni, takich jak dokumenty fundacyjne czy berła rektorskie. Równolegle młodsza część pracowników naukowych została zmobilizowana i oddelegowana do jednostek wojskowych. Warto również zauważyć, że 3 września podjęto decyzję o spaleniu różnych tajnych i poufnych akt, jak na przykład akta dyscyplinarne profesorów, aby nie dostały się one w ręce Niemców. Niemiecka okupacja Krakowa rozpoczęła się w sposób całkiem spokojny. Miasto nie przeżyło większych bombardowań, nie było też w żaden sposób zdobywane. Kraków został ogłoszony tzw. miastem otwartym. Niemcy po prostu wkroczyli doń 6 września, rozpoczynając tym samym wojskową okupację. Trzeba przyznać, że Niemcy potrafili idealnie uśpić czujność mieszkańców. Większość krakowian wspominała bowiem, że okupanci w pierwszych dniach zachowywali się całkiem poprawnie. Niemcy podziwiali Kraków, odwiedzali sklepy, które nakazali niezwłocznie otworzyć, podobnie jak większość instytucji, w których działalność początkowo nie ingerowali. Miało się to jednak błyskawicznie zmienić. 10 września funkcjonariusze Einsatzkommando, którzy tak brutalnie zapisali się w historii uniwersytetu, przeprowadzili pierwszą masową egzekucję, w wyniku której zamordowano 13 niewinnych ludzi. Od tego też dnia zauważalne staje się zainteresowanie Niemców niektórymi naukowcami. Jednym z nich był historyk Roman Grodecki, który przezornie opuścił miasto i ukrył się w Lwowie. Bardzo zresztą słusznie, bowiem okupanci przeprowadzili rewizję jego mieszkania. Niemców interesowały między innymi notatki profesora, a przede wszystkim jego ustalenia związane z badaniami, jakie prowadził nad historią wczesnośredniowiecznej Polski. Podobną rewizję przy ulicy Wybickiego 1 Niemcy przeprowadzili w mieszkaniu profesora Józefa Feldmana, historyka i badacza stosunków polsko-niemieckich w XIX wieku. Z podobnym zainteresowaniem Niemców spotkały się osoby profesorów Odo Bujwida, Władysława Folkierskiego czy Jerzego Langroda. Stopniowo Niemcy zajmowali również budynki i mienie uniwersyteckie. Sytuacja stawała się trudna, a polityka okupantów coraz bardziej ostra. Pojawiło się więc pytanie, kiedy i czy w ogóle otworzyć uniwersytet. W tej sytuacji należało być jednomyślnym, a decyzję mógł podjąć jedynie Senat. Po raz pierwszy sprawę otwarcia uniwersytetu podjęto na posiedzeniu Małego Senatu 3 października. Ustalenia zredukowano jedynie do rozpoczęcia rejestracji studentów z nakazem przeprowadzenia jej od 5 do 14 października. Dopiero 19 października Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego przy jednym głosie sprzeciwu podjął decyzję o otwarciu uczelni, a od 23 października do 4 listopada wyznaczono czas na przyjmowanie wpisów od chętnych. O wszystkich tych decyzjach związanych z funkcjonowaniem uniwersytetu powiadomiono niemieckie władze okupacyjne, które oficjalnie nie wyraziły żadnego sprzeciwu. 4 listopada w Kolegiacie Świętej Anny odbyło się uroczyste nabożeństwo inauguracyjne, które jednak nie było kontynuowane, jak nakazuje tradycja, uroczystym orszakiem przez planty, co samo w sobie było udaną próbą uniknięcia zaproszenia niemieckich władz okupacyjnych.
Rozpoczęcie roku akademickiego zaplanowano na 6 listopada, następnie przełożono je na 13 listopada, aby nie sprowokować demonstracji w święto niepodległości. Do niczego takiego jednak nie doszło, a Niemcy postanowili uprzedzić pierwsze wykłady swoim własnym. Tym samym 3 listopada rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Tadeusz Lech Spławiński został poinformowany o tym, że za 3 dni będzie miało miejsce spotkanie, na którym wykład wygłosi dowódca drugiego oddziału Einsatzkommando SS Sturmbannführer dr Bruno Müller. Rektor otrzymał polecenie poinformowania pozostałych naukowców o zapowiedzianym spotkaniu. Na miejsce zebrania wyznaczono niedużą salę ćwiczeniową nr 66 imienia Mikołaja Kopernika w Collegium Novum. Wykład miał rozpocząć się punktualnie o godzinie 12. Większość profesorów postanowiła na niego przybyć, aby niepotrzebnie nie demonstrować negatywnego nastawienia względem okupantów. Niektórzy spóźnieni wręcz domagali się przed kordonem policji wpuszczenia za szpaler, by wziąć udział w wykładzie. Co bardziej przezornie, jak profesor Kumaniecki, na widok niemieckich policjantów i na swoje szczęście, zawrócili do domów. Przybyły na zebranie w asyście policji Müller zamiast wyjaśnień wygłosił krótkie oświadczenie. Moi panowie, zwołałem was, aby wam powiedzieć, że Uniwersytet Krakowski był zawsze ogniskiem antyniemieckich nastrojów. W tym duchu nieżyczliwym wychowywał młodzież. Teraz panowie próbowali otworzyć uniwersytet, nie pytając się nas. Panowie próbowali odbywać egzaminy, nie pytając się nas. Panowie próbowali zakłady otworzyć, nie pytając się nas. Dlatego zostaniecie aresztowani i posłani do obozu. Żadne sprostowania nie są dopuszczalne. Po tych słowach Müller klasnął w dłonie, na znak czego do sali wtargnęli uzbrojeni Niemcy. Jeden z profesorów, Stanisław Streicher, postanowił zabrać głos. Krzyknął „Ich protestiere”, po czym jeden z SS-manów po prostu uderzył go w twarz. Z kolei do rektora Lech Spławińskiego, który również chciał zabrać głos, sam Müller miał ironicznie powiedzieć, aby ten rozpoczął pochód i poszedł jako pierwszy. Profesorów traktowano niezwykle brutalnie, popychano ich, potrącano kolbami karabinów, niektórych nawet bito. Aresztowano nie tylko profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również Akademii Górniczej i kilku innych uczelni. Warto również odnotować, że Niemcy rozpoczęli obławy po całym budynku Collegium Novum, wyłapując tych naukowców, którzy z różnych powodów nie przybyli na wykład. Profesorów nie wyprowadzono od frontu znajdującego się przy ulicy Gołębiej, lecz od tyłu, na ulicę Jagiellońską. Z całą pewnością wynikało to z dwóch rzeczy. Przede wszystkim ulicę tę bardzo łatwo było zamknąć poprzez zatarasowanie jej przy pomocy ciężarówek. Warto również pamiętać, że Niemcy w tym początkowym okresie nie byli tak pewni siebie, jak miało to miejsce później. Nie chcieli wzbudzać sensacji, a bez wątpienia wzbudziliby taką, gdyby dokonali aresztowania na ruchliwych plantach. W transporcie, w zgodzie z informacją przekazaną przez Müllera, nie znalazły się obecne podczas wykładu kobiety, Helena Wilman-Grabowska i profesor Jadwiga Wołoszyńska, które zwolniono do domów. Było to o tyle istotne, że po opuszczeniu terenu uniwersytetu powiadomiły one rodziny zabranych o dokonanych aresztowaniach, a chęć zachowania tajemnicy przez Niemców zakończyła się fiaskiem. Profesorowie w zasadzie nie wiedzieli, za co zostali aresztowani. Wszystko, co mówił Müller, było przecież nieprawdą. Nikt nie chciał uwierzyć, że zostanie wysłany do obozu. Na temat tego słowa trwały zresztą spory. Zastanawiano się, czy SS-man aby na pewno użył tego sformułowania. Zamieszanie pogłębiło się dosłownie za kilkanaście minut, kiedy to ciężarówki, w których przewożono profesorów, zaczęły się zatrzymywać. Miejscem docelowym okazało się bowiem krakowskie więzienie przy ulicy Montelupich. To tam profesorowie mieli spędzić pierwszą, pogłębioną w dyskusjach noc. Nazajutrz profesorów przewieziono do koszar przy ulicy Mazowieckiej. Pierwszego dnia dopuszczono do nich rodziny, które o trudnej sytuacji naukowców zostały poinformowane m.in. przez panię profesor, które nie podległy aresztowaniu. Członkowie wręczyli najbliższym różne przedmioty, co bardziej przezorni włożyli do paczek ciepłe płaszcze i koce, które okazały się nieocenione w kolejnych dniach. Niemcy od samego początku grali na emocjach osadzonych. Z jednej strony postępowali z nimi brutalnie podczas transportu, z drugiej zapewniali względny spokój w miejscach odosobnienia. Ponadto dochodziło do różnych dwuznacznych sytuacji. Podczas pobytu w koszarach do profesora Kazimierza Stołychwo przybył dr Arlt, który zaproponował uczonemu współpracę.
Na drugi dzień po umieszczeniu nas w koszarach w Łobzowie zjawił się tam doktor Alt i zażądał widzenia się ze mną. Gdy przyszedłem, zostałem serdecznie powitany przez doktora Alta, który wyraził mi ubolewanie z powodów niemiłej przygody, jaka mnie spotkała, a oficer gestapo jednocześnie zasalutował mi. Następnie doktor Alt oświadczył, że jestem wolny i mogę niezwłocznie razem z nim opuścić więzienie, aby spokojnie pracować naukowo. Zapytałem wówczas, na jakich warunkach. Odpowiedział mi na to, że nie stawia mi żadnych warunków, że mogę pracować zupełnie obiektywnie. Zapytałem następnie, czy moi koledzy również są wolni. Otrzymałem odpowiedź, że nie. Podziękowałem wówczas serdecznie doktorowi za jego intencje i oświadczyłem, że nie mogę przyjąć zwolnienia mnie z więzienia, gdyż moim obowiązkiem jest pozostać w więzieniu razem z kolegami, którzy niesłusznie zostali uwięzieni, znieważeni i pobici podczas aresztowania. Doktor Alt zaczerwienił się wówczas bardzo i powiedział, że może zwolnić tylko mnie jednego dzięki swoim wpływom w Krakowie. Gdy zaś nas wywiozą z Krakowa, to nie będzie mógł nic zrobić, ponieważ tam, gdzie nas wywiozą, nie będzie miał żadnych wpływów. Pokazuje to oczywiście nieugiętość naukowca, który mimo realnych szans na wolność postanowił pozostać z innymi naukowcami. W tym czasie zwolniono 11 osób, głównie starych i chorych, w tym Fryderyka Cola i Witolda Wilkosza. Zwolniono również profesora Kleczkowskiego, jako profesora filologii germańskiej oraz profesorów Kostrzewskiego i Przybyłkiewicza, ponieważ byli wybitnymi bakteriologami. Pozostałych natomiast 9 listopada 1939 roku wywieziono do więzienia w Breslau. Profesorów sformowano w kolumnę i przy asyście policji nakazano im maszerować w kierunku ładowni wojskowej przy bocznym torze kolejowym. Przy tej ładowni po raz kolejny mogli zobaczyć swojego oprawcę, SS-mana Bruno Müllera. SS-man zwrócił się do nich zwięźle. Pojedziecie do Niemiec. Kto spróbuje ucieczki, zostanie bezwzględnie zastrzelony. Nie każdy zrozumiał, więc poprosił o tłumaczenie, na co Müller odpowiedział: to zbędne. W Niemczech będziecie mieć sposobność nauczyć się po niemiecku. Kto nie rozumie, też będzie zastrzelony. Po tych słowach nadjechał pociąg, do którego trzeba było wskoczyć z bardzo wysokiej ładowni. Młodsi pracownicy naukowi poradzili sobie bez trudu, jednakże starsi, a było ich niemało, mieli bardzo duże problemy. Wagony były stare, było w nich ciemno, brudno, a słowa Müllera odebrały resztki nadziei nawet największym optymistom. Od Szczakowej przez Strzemieszyce, Kazimierz dotarli do Katowic, a stamtąd droga powiodła profesorów przez Opole. Mniej więcej o 3:00 w nocy pociąg zatrzymał się we Wrocławiu, gdzie, o dziwo, zaprowadzono wszystkich do dworcowej restauracji, a nawet zaproponowano kawę. Czas wolny wykorzystano na napisanie pocztówek. O godzinie 5:00 Niemcy zwołali wszystkich naukowców i nakazali przygotować się do dalszej drogi. Jak się okazało, celem podróży były areszty przy ulicy Świebockiej i Kleczkowskiej. Naukowcy mieli tam spędzić kolejne 18 dni. Interesujące jest to, że w Breslau profesorowie byli traktowani naprawdę całkiem dobrze, przynajmniej tak wspomina Stanisław Urbańczyk. Zapamiętał on, że zarząd więzienia był dla nas raczej życzliwy. Czuć było, że jesteśmy pod opieką prawa. Regulamin wiszący w celach mówił nie tylko o obowiązkach więźnia, ale i o prawach, i tych praw nam nie zaprzeczano. Ponad 2 tygodnie upłynęły profesorom dość spokojnie. Grali w ulepione przez siebie szachy, czytali gazety oraz dyskutowali, a przecież mieli co do powiedzenia, więc urządzali różnego rodzaju naukowe pogadanki. To wszystko jednak zakończyło się 27 listopada 1939 roku i od tego momentu sytuacja polskich profesorów uległa diametralnej zmianie. Tego dnia profesorowie zostali wyprowadzeni z cel, a około godziny 10 wieczorem 170 więźniów zostało pod silną eskortą wywiezionych w nieznane. Okazało się, że miejscem docelowym był, zgodnie z obietnicą Bruno Müllera, obóz koncentracyjny Schutzhaftlager Sachsenhausen. Na miejscu, po krótkiej i szyderczej przemowie psychopaty Gustawa Zorge, więźniów odprowadzono do baraków, gdzie ich spisano, założono karty ewidencyjne i wydano numery obozowe. Ponadto przeprowadzono rewizje, podczas których zabrano wartościowe przedmioty oraz kazano się więźniom rozebrać do naga. Zdjęte ubrania zdeponowano następnie w osobnym baraku, a profesorom wydano obozową odzież. Ponadto wszystkich ogolono, ostrzyżono i poddano obowiązkowej dezynfekcji, której towarzyszyły liczne upokorzenia. Warto jednak zauważyć, że obyło się bez wybijania zębów, co było rutyną w obozie Sachsenhausen. W obozie doszło również do rozbicia zwartej dotychczas grupy więźniów. Tak też spośród krakowian wyodrębniono przede wszystkim Żydów, Leona Sternbacha i Joachima Mettelmana, których umieszczono w baraku nr 37 oraz 11 księży, których zaprowadzono do baraku nr 58.
Pozostałych profesorów odprowadzono do 2 innych baraków. 85 z nich zlokalizowano w baraku numer 45, a 72 w baraku numer 46. Rozpoczęły się długie tygodnie, które ostatecznie zaczęły zbierać krwawe żniwo wśród polskich profesorów. Zanim jednak do tego doszło, warto zauważyć, iż pozycja profesorów w obozie nie była najbardziej tragiczna. Naukowcy nie byli oddelegowywani do najcięższych prac, a ponadto blokowi baraków 45 i 46 zapisali się w pamięci więźniów raczej pozytywnie, a niektórzy wręcz przyzwoicie. Nie oznaczało to jednak, że profesorom zaoszczędzono trudów życia obozowego. Najbardziej we znaki wdawały się apele, 3 w ciągu dnia, niezależnie od pogody, co było szczególnie uciążliwe dla najstarszych naukowców. Najmniejsza niesubordynacja podczas tego obowiązku, np. niewystarczająco wyprostowana poza, czy co gorsza omdlenia, groziły pobiciem, niezależnie od wieku tego, który przewinił. W taki sposób potraktowano Kazimierza Stołychwę, którego SS-mani skopali po twarzy i nogach. Do lutego 1940 roku przeprowadzono 215 apeli z udziałem polskich naukowców. Najbardziej w pamięci zapisał się ten z 18 stycznia 1940 roku, kiedy mróz sięgnął -30 stopni, a mimo to polskim profesorom nakazano stać. W wypełnianiu tego chorego obowiązku nie pozwalała głównie kondycja więźniów, która z każdym kolejnym dniem w wyniku surowej diety pogarszała się. Podstawę stanowiła cienka zupa, w której brakowało mięsa. Na cały dzień otrzymywano również 320 gramów chleba miernej jakości. Głód był więc nieodłącznym towarzyszem niedoli więźniów. To wszystko powodowało, że w obozie szerzyły się choroby, albo pogarszał się stan tych, którzy już cierpieli na jakieś dolegliwości. A mówimy przecież o starszych profesorach. W normalnych warunkach prawdopodobnie te dolegliwości czy różne choroby byłyby szybko wyleczone, ale w warunkach obozowych było to po prostu niemożliwe. Przez długi czas profesorowie byli pozbawieni jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym. Pierwsze listy napisali dopiero na początku grudnia. Nie znaczy to jednak, że mogli podzielić się jakąkolwiek szczerą uwagą z adresatami. Niemal wszystkie listy zaczynały się od zdania Ich bin gesund, oznaczającego czuję się dobrze. Lecz nawet tak okrojony przez cenzurę list był znakiem, że bliski żyje. Było to szczególnie ważne w obliczu tego, iż przed świętami Bożego Narodzenia niemiecka polityka zaczęła zbierać śmiertelne żniwo wśród polskich profesorów. Pierwszym zmarłym był kierownik Katedry Prawoznawstwa i Prawa Górniczego Akademii Górniczej, wybitny specjalista, Antoni Meyer. Jego stan był tak okropny, że koledzy profesorowie musieli prowadzić go na apele. Zmarł w szpitalu obozowym, dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia. Kilka dni później, 28 grudnia 1939 roku, zmarł równie wybitny naukowiec Stanisław Streicher. Ten przedstawiciel krakowskiego rodu naukowców, ojciec Karola, który w sierpniu 1939 roku ukrył ołtarz mariacki, cierpiał na bardzo poważną chorobę nerek. Profesorowie pozostawili bardzo dokładne opisy cierpień, jakie znosić musiał ten autorytet w dziedzinie historii prawa. Jego ostatnie słowa, wypowiedziane do krakowian, brzmiały: koledzy, nie pozwólcie zmarnować naszych śmierci. W styczniu zmarło 9 uczonych. Stefan Bednarski, Józef Smoleński, Tadeusz Garbowski, Feliks Rogoziński, Kazimierz Kostanecki, Michał Siedlecki, Adam Różański, Ignacy Chrzanowski oraz Władysław Takliński. W Sachsenhausen zmarli jeszcze Antoni Choborski oraz Leon Sternbach. Przygnębienie było coraz większe. Większość profesorów już jasno widziała, że jedyny plan, jaki względem nich mają Niemcy, to całkowite wyniszczenie. Mimo wszystko Niemcy, przynajmniej w tym czasie, nie byli wszechmocni, a o profesorów upomniała się światowa polityka, którą potrząsnęła Luciana Frassati-Gawrońska. Ta wysoko urodzona Włoszka, żona Jana Gawrońskiego, miała rozległe kontakty wśród zarówno przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, jak i faszystowskich Włoch. Poinformowała ona bezpośrednio Benito Mussoliniego o ciężkiej sytuacji profesorów, a włoski duce zainterweniował u samego Adolfa Hitlera. Gwoli ścisłości warto również wspomnieć o innych naciskach dyplomatycznych podejmowanych przez m.in. polskich ambasadorów czy posiadającego niemałe wpływy biskupa Adama Sapiehę. Dość powiedzieć, że w dużym stopniu zakończyły się one sukcesem. Sprawa krakowskich profesorów dotarła ostatecznie do Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, gdzie podjęto decyzję o zwolnieniu tych, którzy ukończyli 40 rok życia. 8 lutego 1940 roku obóz opuściło 102 profesorów. Jak się jednak okazało, granica 40 lat nie była definitywną, bowiem w obozie pozostało 55 osób, w skład których wchodziło aż 9, które przekroczyło 40 lat.
Pozostali więźniowie szczerze ufali, że oni również wkrótce zostaną zwolnieni. Okazało się, że Niemcy mają inne plany. 1 marca urządzili w obozie wybiórkę, za sprawą której wytypowali zdrowych i zdolnych do pracy więźniów, a następnie 3 marca 1940 roku w liczbie 43 wysłano ich do obozu Dachau. W Sachsenhausen pozostało 11 profesorów, których stopniowo zwalniano do końca 1940 roku. Do obozu Dachau transport 187 Polaków, w skład których wchodziło 43 naukowców, dotarł 5 marca 1940 roku. Założony u progu dojścia Hitlera do władzy, czyli w marcu 1933 roku obóz Dachau stanowił wzór dla wszystkich późniejszych tego typu miejsc. Krakowian ulokowano w barakach nr 21 i 23. Warunki panujące w obozie niespecjalnie różniły się od tych Sachsenhausen. Może poza tym, że Dachau było w trakcie reorganizacji i początkowo panował tutaj pewien chaos. Szybko jednak zaprowadzono porządek. Wyrażał się on między innymi poprzez znalezienie każdemu zajęcia i egzekwowaniu jego wykonania przez wymyślny system kar, spośród których najbardziej zapamiętaną była tak zwana kara słupka. Otrzymał ją 9 naukowców. Polegała na takim wieszaniu więźnia, aby jego ręce były związane tyłem na haku, bez podpórki dla nóg, co czyniło ją wysoce dotkliwą. W Dachau pracować musiał każdy, o czym przypominał bezlitosny napis na bramie, tak dobrze znany z późniejszych obozów, czyli Arbeit macht frei. Naukowcy otrzymali rozmaite zajęcia w szpitalach, na plantacji, sprzątali. Na szczególną uwagę zasługuje jednak powstanie tzw. komanda naukowego, które sformowano z krakowskich profesorów. Zauważywszy, że naukowcy są przecież autorytetami w wielu dziedzinach, postanowiono zatrudnić ich na plantacji, ale nie w formie fizycznej, lecz merytorycznej, nakazując im stworzenie różnych systemów upraw. Część z nich pracowała w szklarni, inni w królikarni. Dość powiedzieć, że udało im się otrzymać stosunkowo lekką pracę, a zdobyte w jej trakcie rośliny pozwoliły uzupełnić ubogą witaminy obozową dietę, a w konsekwencji uratować życie. Krakowianie przeżyli Dachau. Ostatnich więźniów zwolniono w październiku 1941 roku. Wyjątek spośród nich stanowił profesor Wiktor Ormicki, który podczas pobytu w obozie przyznał się, że pochodzi z rodziny semickiej. Został odłączony od Polaków, a ostatecznie wywieziony do obozu w Mauthausen-Gusen, gdzie po licznych upokorzeniach został zamordowany 17 września 1941 roku. Podobny los spotkał 2 innych żydowskich naukowców. Leona Sternbacha Niemcy zamordowali 20 lutego 1940 roku w Sachsenhausen, a Joachima Mattelmana 21 sierpnia 1942 roku w Buchenwaldzie. Spośród wszystkich naukowców 15 straciło życie w obozach, a 5 zmarło chwilę po ich opuszczeniu. Nie jest to jednak bilans ostateczny. Wielu profesorów uskarżało się przez następne lata na liczne dolegliwości, które nierzadko również prowadziły do śmierci. Ponadto zwolnienie z obozu nie oznaczało spokoju. Niejednokrotnie naukowcy byli ponownie aresztowani przez Niemców i osadzani w obozach lub więzieniach, jak na przykład Adam Heudel i Dobiesław Dobożyński, których wywieziono do Auschwitz, z którego nie wrócili. Część z profesorów nie miała też dokąd wracać, ponieważ ich mieszkania były zarekwirowane przez Niemców. Nierzadko więc musieli szukać schronienia czy to u krewnych, czy nawet w przytułkach. Sprawca zbrodni na polskiej nauce, Bruno Müller, wymknął się wymiarowi sprawiedliwości. Co prawda został wpisany na listę zbrodniarzy wojennych, ale brak dokładnych informacji i popularne nazwisko utrudniało śledztwo. 8 grudnia 1947 roku został on skazany przez brytyjski Trybunał Narodowy na karę 20 lat za zbrodnię z końca wojny, którą zmniejszono do 12 lat, a warunkowo zwolniono go 18 września 1953 roku. Zmarł 1 marca 1960 roku. Mimo śmierci części naukowców, upokorzeń, jakie musieli znosić ze strony Niemców i oficjalnego zamknięcia Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej polskiej uczelni, polscy profesorowie wyszli zwycięsko z pojedynku, jaki przyszło im stoczyć z okupantem. Żaden z nich się nie złamał, żaden nie wyraził chęci współpracy. Wszyscy solidarnie znosili swoje położenie. Młodsi pomagali starszym, a uwolnieni zabiegali o pomoc dla wciąż uwięzionych. Wszyscy profesorowie zachowali najwyższą godność. Przypomnijmy jeszcze raz słowa Stanisława Streichera, który wyrzekł w obozie: koledzy, nie pozwólcie zmarnować naszych śmierci. Nie zmarnowali. Zapisali za to złotą i bohaterską kartę w historii uniwersytetu. Dzięki temu nieprzerwanie co roku możemy wykrzykiwać: Vivat Academia, Vivant Professores. Dziękuję Państwu za uwagę
i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Justynę Stopińską i Marzenę Ciuruś oraz panów Adriana Martynowicza, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Piotra Bulicę, Damiana Dziedzica, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, użytkownika Dźwiedziu, Rudolfa Miczkę, Krystiana Dziarka, Pawła Łabno i Grzegorza Sobczaka. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.